Witam. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. 13 kwiecień 2025 rok, godzina 2:20. I co się stało? Słońce jest w opozycji do Księżyca. Pełnia. W pełni, bo to pierwsza pełnia w tym roku. Tak wygląda. Czy jest wspaniała? Jest genialna wprost. Dlaczego? Dlatego, że też jest różowa, ale też dlatego, że jest pierwsza i w dodatku wyznacza święta, bo za tydzień święta. Bo święta są ruchome. No i to udowadnia, że astrologia działa jednak i wspaniale, że tak jest. Opowiem Państwu o tym kosmogramie troszeczkę więcej, dlatego że ten kosmogram wyjaśnia nam, jak my funkcjonujemy, jak żyjemy, dlaczego tak jest. Dlatego, że Słońce w opozycji do Księżyca, a Księżyc znajduje się w Wadze, więc w tym romantycznym miejscu i jednocześnie też bardzo ważnym. Ważnym dlatego, że Księżyc jest w Ładzie Raka, w Wadze. Czyli jeżeli wagę podzielimy na 12 znaków, a rozpoczniemy od wagi, to już wiemy, gdzie on się znajduje. I nadaje pewien romantyczny styl działania, ale nie tylko, dlatego że tam też jest w znakach powierzchnych Pluton i Jowisz. Pluton i Jowisz dają pewne sytuacje dosyć groźne dla par, dlatego że sobie potrafią coś powiedzieć zbyt ostrego, zbyt gwałtownego, zbyt złośliwego. Także proszę uważać przez ten okres, kiedy właściwie do 19 kwietnia króluje ta pełnia i jest ona rzeczywistością, w której my jesteśmy i funkcjonujemy. No cóż, taki jest nasz los, ale co najważniejsze? Najważniejsze jest to, że w znakach ognistych jest Słońce, Neptun. I dobrze, że tak jest, dlatego że Słońce i Neptun daje nam troszeczkę iluzji, troszeczkę fantazji, troszeczkę twórczości, takiej niesamowitej i to trzeba bardzo mocno uwzględniać. Z kolei tak mniej więcej około 16 kwietnia oczywiście Merkury wkroczy oczywiście do naszego barana i będzie on wtedy bardziej rozrywkowy, dlatego że będzie zmuszał nas do tego, żebyśmy byli bardziej powściągliwi, dlatego że no co tu ukrywać, baran jest impulsywny i w tym momencie Merkury może coś powiedzieć zbyt wiele, albo też podjąć decyzję nie taką jak potrzeba. To też jest fakt, że w tym okresie z decyzjami dosyć ostrożnie, dlatego że lepiej przemyśleć, bo baran jest bardzo impulsywny i bardzo zainteresowany pewnymi sprawami, które nie są zawsze poważnymi. No i to trzeba bardzo brać pod uwagę. Zakręcić wąsa i poczekać chwilę, bo tak lepiej. Oczywiście koło 18 Mars wkracza do Lwa i wtedy właśnie rozpocznie się ta co to nie ja. No bo Mars jest taki, no bo Mars lubi tak, a w dodatku trzeba brać pod uwagę, że ta pełnia jest motorem pewnego działania, ponieważ jest pierwszą pełnią, to już mówiłem o tym, w całym roku. I ona rozpoczyna wszelkie nasze działania, które odbywają się właśnie gdzie w głowie i korespondują z naszą tożsamością. To trzeba przyznać. Jowisz z kolei w bliźniętach daje nam w pewnym momencie wybór dobrych szkół i działania tego, którego chcemy
rozpocząć. Dlatego też warto z Jowiszem być na ty, dlatego że Jowisz jest w ładzie koziorożca i wybiera dla nas ostrożniej niż zawsze te nasze poczynania, które nas bardzo interesują. I trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że Uran jest w stałych znakach i on znajduje się w dładzie ryb i mąci, bo on jest w byku i tak będzie troszeczkę nas hamował i namawiał na pewne sytuacje, które nie są zbyt potrzebne, ale zawsze coś tam, gdzieś tam, jakoś tam. No i nasza Wenus około 13 kwietnia wkracza nareszcie do Barana. No ona rozpocznie dopiero harcerstwa wolę, bo ona zajmuje się przede wszystkim finansami i miłością. Miłością jest to najważniejsza część, ale finanse też do niej należą, no bo co tu ukrywać, ale kobiety wiedzą, że miłość jest ważna, ale finanse są jeszcze bardziej istotne i dlatego też Wenus, ponieważ po dłuższym okresie wkracza do Barana, więc będzie znaczyć dosyć sporo i będzie to intuicyjnie robić pewne uniki, ale także i kłótnie i to, co Baran najbardziej lubi, być charakterystycznym samym dla siebie. To znaczy na hura i co tu ukrywać. Wiecie, jak to jest, kiedy kobieta wkracza w męski świat i staje się bardziej odważna. No więc to jest ten moment, który warto dla kobiet wykorzystać, a mężczyźni muszą troszeczkę uważać na siebie, bo no, tak jest. I trzeba jeszcze pamiętać, że w tym naszym działaniu Neptun jest także w Baranie i on zespół razem z Wenus może nas tak omamić bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, więc uważaj i pamiętaj o tym, że miłość to jest najważniejsza rzecz, ale jeżeli ją traktujemy poważnie, jeżeli tylko to jest flirt, to nie daj się w to wciągać, bo flirt jest dobry tylko na chwilę, a potem konsekwencje są straszne. Więc bierz to pod uwagę i najważniejsza rzecz jaka jest. Świadomość tego wszystkiego, że jesteś odważny, że jesteś w tym momencie, w tej pełni różowej, co nie jest prawdą, ale niech tak będzie. No bo w rzeczywistości ona to tak się tylko nazywa, chociaż ją nazywano jeszcze inaczej, ale to nie ten czas i nie te chwile, ale to, co jest najpiękniejsze, że ona jest pierwsza i ona buduje nam całą naszą chwilę i egzystencję, a to jest gloryfikowane najbardziej. No i co tu ukrywać, co jeszcze mogę powiedzieć? Pluton jest w wodniku, też daje nam popalić i to jest najciekawsze, że w powietrznych jest Księżyc, Pluton i Jowisz. I na to też trzeba zwrócić uwagę, bo to wszystko daje nam, żeby nie było rozczarowania, że ta pełnia jest taka, a nie inna, więc róbmy z siebie nie balona, lecz rozsądną postać, która w przyszłości powie, dobry był czas do zastanowienia się nad tym wszystkim, co mamy robić i jak robić. Ostrożnie, pomału, jak lokomotywa, tatuwi moska, aż pot po prostu spływa i pędzimy do przodu, lecz trzeba pohamować, bo lepiej posypać piaskiem niż wycofać się. Nie warto, ale pomału jest coś w tym i bez żartów.
Zapraszam Państwa na dalsze historie, dzisiaj o 21 oczywiście i codziennie te moje konwersacje na temat tego znaku i wydarzeń, jakie tworzy kosmos i to wszystko, co się dzieje. To jest najważniejsze, że świat jest otworem dla nas, a my w nim dziećmi Jego. No więc budujmy to, co jest najważniejsze, siebie w tym świecie. Do zobaczenia i z Bogiem.